Zobaczcie, tyle aut testowałem, tyle Passatów zjeździłem, ale B7 dziś będę jeździł pierwszy raz. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że żadnej B7 jeszcze nie testowałem. Bardzo przyjemny temacik, rozsądne auto, w spoko cenie, solidne, wdzięczne, poprawne, neutralne. Niektórzy uważają, że Passat przecież skończył się na generacji B5. Nawet tak nie potrafi mówić aż do końca. Wiecie, po moich przygodach z B5 to nawet mógłbym powiedzieć, że Passat rozpoczął się dopiero po generacji B5. Ale wiecie, to moje zdanie, nie bierzcie tego do siebie, bo zaraz będzie w komentarzach ostra sraczka. Egzemplarz 2011 rok, 2.0 TDI pod maską, no bo Passat bez TDI-ka? Czy Passat B7 bez TDI pod maską to wciąż Passat? Wersja Comfort Line, ale bardzo fajnie wyposażona. No patrzcie, już mamy tutaj nawet światła LEDowe i to nie jest standard w takim Passacie, ale to spokojnie, o tym wszystkim sobie zaraz porozmawiamy, przyjrzymy się maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, skoczymy na próbę autostradową. Ogólnie, jeśli chodzi o generację B7, to jest to tak ostro zmodernizowana generacja B6. Nawet nie wiem, czy to można powiedzieć, czy to taki ostry lift, chociaż płyta podłogowa chyba nawet tutaj jest ta sama. Generalnie bryła tego samochodu, kształty są zbliżone, jeśli chodzi o B6 i B7. Oj, nawet nie wiem, czy na przykład ta tutaj tylna szyba by weszła z B6. Oczywiście bryła jest pozmieniana, inny tył, inny przód zupełnie. Po takim Passacie to łatwo rozpoznać, czy jest dobrze wyposażony, czy nie, bo tutaj chromy. W biedniejszej wersji tych chromów nie było wcale. Lampy tutaj są LEDowe, chyba kierunkowskazy i wsteczny to na żarówkę, ale tutaj proszę LEDy. Z przodu też LEDzik z ksenonem. A jak już jesteśmy z tyłu, to proszę bardzo, dwie prawdziwe końcówki wydechów. Ale auto ma 300 000 kilometrów przebiegu, a zobaczcie, jak tutaj czyściutka jest końcówka układu wydechowego. Maszyna jest w 100% seryjna, obejrzyjmy sobie przód. Też tutaj po LEDach widać, że to lepsza lampa, bixenonik. Nie dość, że skrętny, to jest tutaj asystent świateł drogowych. Mało tego, te światła drogowe jakoś tak tutaj działają. Właściciel mi powiedział, że nawet jeśli auto zostanie jakieś wykryte z naprzeciwka, który jedzie, to jedna lampa potrafi świecić normalnie jak mijania, druga jak drogowe, takie ciekawe, nie wiem. Ładny stan tego samochodu, ale auto nie jest na sprzedaż. Pojawią się tutaj pewnie pytania, czy jest na sprzedaż. Jak zawsze jak auto nie jest na sprzedaż, to się pojawiają pytania, czy jest. Tutaj kolejne chromy przeciwmgłowe. Tu też chyba będzie na dole doświetlanie. Felgi normalne, 16 cali, 205/55 oponka, tanie oponki. Przyjemnie się na takich kołach jeździ, mniej się wybija zawieszenie. Wiadomo, prowadzenie mamy tutaj gorsze, ale nie jest to żaden Golf R, ani Golf GTI. Tutaj wymagane są inne rzeczy w Passatach. O, i tutaj bardzo ważna kwestia, zasięg. Nie wiem, czy wiecie, ale Passat B7 jest w księdze rekordów Guinnessa. Wprawdzie wersja sedan z 1.6 TDI pod maską, a wiecie, jaki rekord pobił? Dla seryjnego samochodu najdłuższy dystans przejechany na jednym baku. Ja pierniczę, ponad 2400 km podobno ktoś zrobił tym samochodem. Nawet jest taki youtuber Joe Achilles bodajże, wziął takiego Passata 1.6 TDI i przejechał z Maroka do Anglii. Zrobił 2388 km na baku. Nie dość, że mamy tutaj oszczędny silnik, generalnie auto jest oszczędne, to jest tutaj potężny zbiornik paliwa. Gdy tak na siłę będziemy tutaj dopychać Passata paliwem, no to mieści się tutaj prawie 80 litrów. Sympatyczny samochód, taki mega neutralny, ale właśnie taki miał być. Cicho ciemny. Jeśli jeździcie po Niemczech, z pewnością nieraz spotkaliście takiego Passata właśnie. Taki normalny Passacik zadbany z czarnymi szybami z tyłu. Myślicie sobie, niby jedzie niemiecka rodzinka, a tu z tyłu Bitte folgen. Tak jest, wciąż takie B7 w wariancie wykorzystywane są przez policję jako auta nieoznakowane, tajniac, także można się naciąć. No, można się takim autem wtopić w tłum. Bagażnik jest oczywiście spory, roletka. Auto ma niecałe 4,8 metra długości, a bagażnik ma pojemność 603 litry i jest to liczone, proszę, tutaj do roletki, gdzie jeszcze tutaj możemy sobie wyżej go załadować. 603 litry. Patrzcie, zajrzymy tutaj jeszcze. Jest pełnowymiarowe koło zapasowe. Tutaj proszę też w Volkswagenie jest naklejka z wyposażeniem, jaka to jest wersja. Znaczy ta naklejka to występuje, czy to będzie New Beetle, czy Golf, czy cokolwiek. Każdy WAG ma taką naklejeczkę. Zamykamy. Bagażnik jest potężny, co tutaj pokazywać. Boże, rok 2024, a Petrolhead number one tej Passata B7 pokazuje, testuje co i jak, jakby nie było jeszcze testów tego samochodu w necie. Ale dobrze. Trzeba takie auta tutaj też sobie testować. No to proszę, mamy tutaj taką normalną tapicereczkę bez skór, ale tutaj już
jest lepiej, jak widzicie, po desce rozdzielczej nawet, ale to zaraz. Boczek drzwiowy, mięciutko, miękko, miękko i tutaj dopiero na dole twardo, jednak wnęka jest miękka, od wewnętrznej strony jedynie jest twarda. Bez większych problemów się tutaj mieszczę sam za sobą, mając 198 cm wzrostu. Pamiętajcie, że starsze auta zawsze są mniejsze i ciaśniejsze. Tutaj naprawdę ok. Może tam troszeczkę dotykam o fotel kolanami, ale tak delikatnie. Na głowę, jak się wyprostuję, też włosami, ale jak tak sobie siądę po prostu luźno, spoko, mogę jechać. Oczywiście z tyłu elektryczne szyby, nawiewy, co tutaj będzie, wejście 12V, podłokietnik, no zapewne normalnie, nie, no coś tutaj jest jeszcze w nim, o, uchwyty na kubeczki, schoweczek, miękko i przestrzeń pasażerska z przodu, deska rozdzielcza, przyjemnie neutralnie. No jeszcze tutaj zagłóweczki warto też pokazać, że o, tak są też regulowane w dwóch płaszczyznach, do góry i w dół i tak. A i w ogóle jeśli chodzi o dźwięk, bardzo ładnie, a z przodu bardzo ładnie. Coś pięknego, damy sobie na auto. Też tak jak z tyłu, tutaj będzie po prostu twardo, tyle że więcej jest miejsca na picie. Taką 1,5 litrową butelkę tutaj zmieścimy. No i tutaj wszędzie miękko, dekory. O, takie niby aluminium, ale to jest raczej plastik. Fotel w większości płaszczyzn jest manualnie regulowany, ale proszę, tutaj pochylenie na przykład jest elektryczne. Tak wygląda po 300 000 kilometrów. Bardzo spoko. Kierownica trójramienna. W B6 chyba była 4-ramienna nawet jeszcze. Pozycja za kierownicą bardzo spoko. Trochę się wyżej siedzi, muszę przyznać. Ale tak ok. Jeździłbym jako taki niemiecki policjant i tylko wciskał przycisk Bitte folgen z tyłu. Czekajcie, odpalimy sobie. Tak wygląda kluczyk. No i wsadzamy sprzęgło. Widok z perspektywy kierowcy. Wszystko jest tutaj ok. Nie mamy tutaj kamery cofania w tym egzemplarzu, chociaż B7 już miały kamerę cofania. Nie wiem czy B6, ale B7 tak. Ale są czujniki z przodu i z tyłu. A jak tutaj zacząłem od konsoli centralnej, no to co? Chyba najlepsza nawigacja, jaka tutaj była dostępna, już dotykowa i tak dalej. O, tak trzeba wyraźnie wcisnąć. Lekkie lagi tutaj są. Wiecie, ten samochód ma trochę lat na karku, no to nie wymagajmy, no po prostu są takie multimedia i tyle. Ważne, że jest tutaj na przykład na kartę SD, czytnik płyt, można słuchać na nim MP3, o ile dobrze wiem, czy ten DVD nawet. Zegarek taki się pojawił, w B6 chyba go nie było, za to tutaj był taki wysuwany jakby panel, jakby półtelefon z klawiaturką. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna. No, sobie na auto zrobimy, proszę bardzo. Gałęcjusz typowy, wagowski. Skrzynia biegów działa tutaj spoko. Skok nie jest ani długi, ani krótki. Wszystko jest tak mega neutralnie zrobione, zaprojektowane. Ręczny, elektryczny, auto hold, kontrola trakcji. Proszę, jest tutaj już też start-stop. Każdy taki 2.0 TDI, 140 koni tutaj jest. No to Blue Motion Technology już. Tutaj taka roletka, uchwyty na kubki, podłokietnik regulowany jest do góry i w dół. O, co tu, kurde, kasior. A jeszcze chcę zobaczyć, ile tutaj właściciel ma paliwa. Dobra, pełen bak. Ojejku, aż z wrażenia tutaj DPF wypalanie się włączyło. Normalna trójramienna kierownica, typowa, taka wagowska, przyjemna dla oka. Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby jakieś fajerwerki w tym samochodzie były, ale przyznać trzeba, że 300 000 kilometrów, a nic tutaj w środku się nie odzywa. Samochodem się jeździ cichutko, przyjemnie. Te materiały też są tutaj spoko. Deska jest miękka. Tutaj już będzie twardo, ale też to jest całkiem przyjemne w dotyku. Twardo, twardo. Nie trzeszczy. Liczniki również typowy WAG. Jak w innych WAGach po prostu z tych lat. Tutaj mamy kolorowy wyświetlacz. LCD po środku. No, temperatura oleju nawet i tak dalej. NFA Daten. Komfort. Ale po niemiecku wszystko. Tak jak być powinno, niemiecki samochód. Mamy tutaj telefonik na zielono, nawigacja. 260 km na godzinę na prędkościomierzu. No i dobra, tutaj nie będziemy już patrzeć, no każdy wie jak wygląda Passat B7. Jest to generalnie mega przyjemny samochód w odbiorze. I otwieramy maskę. Ole na amortyzatorkach. No i między B6 a B7 była spora zmiana, jeśli chodzi o silniki i gamę. Tutaj mamy 2.0 TDI, 140 koni mechanicznych, 320 Nm, ale Common Rail, nie żadne pompowtryski już. Nie było tutaj robione chip tuningu z diesli, jeszcze była tutaj 170.
nie jestem pewny, czy 110 nawet nie było i 1.6 TDI. Maszyna ma napęd naprzód, manualną, 6-stopniową skrzynię biegów. Trochę waży, 1571 kg, ale słuchajcie, gdy tak spojrzymy na ten samochód, na jego wielkość, obszerność, wyposażenie i tak dalej, to uznamy, że przecież nie jest wcale tak tragicznie, tym bardziej, że jak ja miałem B5 po lifcie, 1.9 TDI z manualną skrzynią biegów, to ten samochód już 1500 kg ważył. Osiągi. Producent tutaj deklaruje, że przyspieszenie do pierwszej setki powinno wynosić 10 sekund. Prędkość maksymalna też taka normalna, nie za wysoka, nie za niska, 210 km na godzinę. Myślę, że możemy udać się na autostradę, sprawdzimy to. Palimy maszynę. Jeśli chodzi o dźwięk silnika, no to jest tutaj olbrzymia różnica, jakbyśmy tak porównali tego 2.0 TDI CR, że tak to ujmę, z PD, z B6 Passata. Ten silnik przede wszystkim tak bardziej miękko chodzi, ciszej znacznie. Tak przyjemnie, wiecie. Tak jak wam mówiłem w teście, Passat normalny, spoko wozik, jest też normalny dźwięk dieselka. Dobra, jeszcze tutaj musimy sobie wyzerować zużycie paliwa i później sobie zajrzymy. Ja tutaj włączę cyfrowy prędkościomierz, Racebox, klimatyzacja wyłączona. Też by się tutaj przydało spojrzeć, jaki jest wiatr, jednak trochę mgła. No zobaczymy później będą jakieś turbiny wiatrowe. No to tu będziemy już się włączać na autostradę. Strujeczki. O, akurat też B7, ale nie. Bo tutaj Fordzik pędzi, zanim się puścimy. Nie, 100-200 nie wiem nawet, czy dzisiaj będziemy sprawdzać. Teoretycznie można, skoro 210 jest tutaj wpisane. Spokojnie tutaj możemy sobie w zasadzie nawet 140 wrzucić szósty bieg i przyspieszać. Kurczę, diesel ciągnie od dołu, 2.0 TDI, mamy tutaj dół. Dobra, widzimy się za chwilkę, bo widzę dłuższe wyprzedzanko tutaj się zapowiada. O wiele dłuższe niż normalnie. Dobra, pan zjechał. Aż kusiłoby go troszeczkę tak tutaj przytrzymać i zrównać się z tym BMW, żeby on teraz nie mógł nas wyprzedzić, ale dobra. Ciśniemy swoim tempem. I patrzcie, nawet na piątkę tutaj nie dawałem, z szóstego biegu sobie lecę. Paka 8, paka 9 licznikowe. A ciekawe jak to jest z tym wiatrem, no. Oj, ale widzę, że na piątym biegu chyba powinniśmy tutaj prędkość maksymalną robić. Patrzcie, 200 licznikowe kilometrów na godzinę to mamy 3200, tak 72 obroty mniej więcej. No to kurczę, raczej, że na piątym biegu. Dobra, tutaj hamujemy, bo wyprzedzanie. I wspinamy się pod górkę, bo za chwilkę odcinek specjalny. Dobra, ja już sobie dałem piąty bieg. No i tutaj paka 8 licznikowe, to nawet pod górę lecimy. Ten cholerny wiatr, jestem ciekaw. A ciekawe, może do 210 licznikowych się bujniemy i sobie na szóstkę damy, bo w sumie diesel przy wyższych partiach obrotowych, takich naprawdę wyższych, to gorzej powinien lecieć. Powinien puchnąć po prostu. Ale nie, dobra. Na 100-200 nie patrzcie na razie. No i tutaj troszeczkę z górki zaraz będzie. O Jezus Maria, no nie. I ktoś jedzie. Nie bójniemy się szybciej na razie. 203 km na godzinę, bo wyprzedzanie. Oj, Mercedesiki. Mercedesy wiozą nas. Dobra, pojedziemy sobie na zawrotkę na Szwed. Szósty bieg. Ciśniemy. Co myślę, że teraz jest dobry moment, by sprawdzić prędkości obrotowe. 140 km na godzinę. To mamy 2203. 120 km na godzinę. Szybciutko. To jest już poniżej 2000.
Gdzieś 1800, nie, 1907 już będzie i setka. No, muszę tutaj pochwalić też wyciszenie. W takim Passacie naprawdę jest bardzo spoko. To jest 1581 przy stówce. Wyciszenie, jak dobrze pamiętam, to już nawet w B6 było. W ogóle ten sam właściciel udostępnia mi teraz B7. Wcześniej jeździł B6, pamiętacie, z taką drewnianą kierownicą. Bardzo ładnie wyposażony był tamten samochód. No, ale tutaj z biegiem lat się wymienia samochody, przecież przechodzi na nowszą generację. Ale tam już było też całkiem spoko. Ale gdy tak B7 porównamy do B8, jeśli mowa właśnie o wyciszeniu, to kurczę, już takiego przeskoku nie będzie. Szczerze, tak trzeba byłoby już z miernikiem głośności po prostu siąść, wziąć dwa samochody i pomierzyć. No i co, tutaj takie bujanie, ja wiem. Coś tu się będzie działo? Chyba nie. Jeszcze sobie zobaczymy, jakie nam wychodzi jak na razie zużycie paliwa. Temperatura oleju 99 stopni. Ja pierniczę, zużycie paliwa 9,6 litra. 9,6 litra. W ogóle na próbie autostradowej. No, tutaj sobie zwolniłem spokojnie. Trochę zaburzę pomiar paliwa za ciężarówką. 90 km na godzinę. Pewnie według GPS-u jest 90 km na godzinę. Wyobraźcie sobie, 2500 km moglibyśmy dziabnąć tak za ciężarówką, jakbyśmy jechali. Właśnie, jeśli chodzi o zużycie paliwa, przy 90 na włączonej klimatyzacji wynosi ono tutaj 3,9 litra i 5,3 litra przy 120. Po mieście myślę, że w szóstce byśmy się raczej zamknęli. Jeśli chodzi o eco-driving, to nawet mniej. Podejrzewam na 5,2, 5,1 po mieście, tak full eco jadąc by dało radę. Soundcheck. Na spokojnie. Dobra, jeśli chodzi o prowadzenie, ok, buja się troszeczkę ten samochód. No buja się ten troszeczkę samochód. Ale też tak ma tutaj właśnie być, nie jest to sportowa maszyna. Nie, jakby ten samochód był za sztywny, mniej osób by go z pewnością kupiło, ponieważ by nie był taki wygodny i komfortowy. Dobra, myślę, że pomiar 100-200 możemy sobie tutaj zacząć i od czwartego biegu będzie spoko. To auto 2500 obrotów, no to już naprawdę jest ok. No musiałem sobie wcześniej trochę zacząć. No wiecie, tutaj troszeczkę wyjdzie. Piąty bieg. Nie, 40 sekund. Nie wiem. Takie 30 sekund to mają chyba 200-konne TDI-ki jakieś, takie nowsze. No i tutaj są turbiny wiatrowe. Mamy boczny wiatr ewidentnie, który też nam nie pomaga. Oj, 100-200 będzie tutaj ciężko się bujnąć. Oby nam bus nie wyjechał teraz. Nie wyjedzie. Będzie 100-200. Jeszcze musimy poczekać, spokojnie. 140 koni mechanicznych, no ludzie. Co wy? No dawaj, dawaj. 64 sekundy. Jest 100-200, jest 100-200. Więc co, damy sobie tutaj na szóstkę, bo mi się wydaje, że po prostu bez sensu takiego dieselka kręcić jeszcze wyżej. Nie wyjeżdżaj. No i wyjedzie, kurczę, gościu. No ja pierniczę. No ale pan, nie wiem, brzuch tak mu chyba zasłonił troszeczkę widok w lusterku, podejrzewam, tak patrząc na niego. Ale jest mięciutko w Passacie, ale fajnie się jeździ, pewnie się jeździ. Takie dwie paczki, nie jest też za głośno, można tutaj sobie pogadać. No i dobra. I tu powinniśmy osiągnąć jakiś V-Maxik. Taki spoko. Dobra. No, 210 według GPS-u. No i 206 tak sobie trzyma, ale miejmy na uwadze, że jest boczny wiatr. Teraz nawet lekko pod wiatr będzie, bo tutaj był taki łuk. Szóstka jest generalnie nad biegiem, ewidentnie nad biegiem.
Taką samą prędkość maksymalną moglibyśmy uzyskać na 5. jak i na 6. biegu. Właściwie przy prędkości maksymalnej, jak teraz jechaliśmy 210, no to już będzie nam się powoli kończył 5. bieg. I wiecie, jakbyśmy tu program mieli, to ten 6. bieg na VMAXa to jest tak dla wersji po chipie byłby fajny. Zużycie paliwa, no teraz temperaturka na 105 stopni podskoczyła, ale to wciąż jest niska temperatura. Dzisiaj ogólnie jest chłodno, bo 4,5 stopnia na plusie. 9,7 litra średnie zużycie paliwa z próby autostradowej takim Passatem. Ja naprawdę nie wiem, jakie by tutaj było zużycie, jakby tutaj było 1,6 pod maską TDI i ten cały Blue Motion słynny właśnie z Księgi Rekordów Guinnessa. Naprawdę nie wiem. Podobnie jak Volkswagen Up pewnie by było około 9 litrów. Tylko jaki jest mały up? Zwróćcie uwagę, niektórzy piszą, że na przykład petrolhead, no to tylko benzyna. Nie, petrolheadzi mogą jeździć też dieslami. Wszystko zależy od kryteriów, do czego auto kto potrzebuje. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.